Witamy naszych widzów. W tym odcinku jesteśmy w miejscowości Tromsø, które jest położone 400 km za kołem podbiegunowym i naprawdę czuć tam klimat już tej północy. Na początku opuściliśmy prom i jedziemy drogą do miejscowości. Droga miejscami jest bardzo wąska, ale jedziemy spokojnie, nie ma zbyt dużego ruchu, więc nie stanowi to jakiegoś problemu. Po drodze mamy piękne widoki na góry i plaże, chociaż pada deszcz miejscami, ale ma się jutro pogoda poprawić, więc pewnie będzie dobrze. Teraz też zobaczcie kawałek drogi do Tromsø. Uważajcie, tutaj widzicie te znaki. To już jesteśmy na kontynencie i trzeba uważać na łosie i renifery. Ależ krzywe drogi. A kiwa nami na tych drogach jakieś takie krzywulce. No, ale piękna droga. W tych skałach przepięknie wygląda. Plażyczka tam. Kręć na drodze. No i co? Gęsia, gdzie pójdziesz? Jedziemy tunelem pod morzem. Już mamy minus 56 metrów. 105 minus 107. No i już się zmniejsza, także chyba będziemy wyjeżdżać w górę. Witajcie. Jesteśmy na kempingu w Tromsø. Dzisiaj jest niedziela, ale pójdziemy, zwiedzimy w Tromsø 2 muzea i pochodzimy po mieście. Hejka. To jest wjazd na kemping w Tromsø. Parking taki tymczasowy. W weekendy i w sezonie dobrze zarezerwować, bo pierwszą noc spaliśmy na parkingu obok. Dopiero na drugą udało nam się załapać na parcelkę z prądem. Na kempingu jest cała infrastruktura. Pralnia, kuchenka ze świetlicą, łazienki z prysznicami, można nabrać wody, zrzucić szarą, prowadzić kota. Jest recepcja, w recepcji jest też bar, gdzie można zjeść śniadania, tudzież lunch. W kempingowej kuchni posmażyliśmy sobie rybkę. Będziemy wcinać. Będziemy ją wcinać. O, jeszcze tam 2 kawałeczki zostały. A tu świeżutka, pachnąca i dobre. Kemping oprócz parceli takich ładniejszych ma też taki parking na żwirze, ale z prądem. Oraz drugi tam na górze bez prądu, też na żwirze. Tam też jest parę miejsc. Jest stąd widok na kolejkę linową. A tam jest punkt serwisowy, gdzie można rzucić kota i szarą wodę. Jesteśmy w centrum Tromsø. Musimy się rozejrzeć, gdzie mamy iść. Gdzie jest jakiś deptak, chyba tam pójdziemy. Na razie pogoda się poprawiła i nie pada. Dojechaliśmy z kempingu autobusem numer 20. Jest sklep dla turystów i deptak główny. W sklepie mamy łosia. No prawdziwy, tak, łosie są takie wielkie. I jeszcze kochana koza w sklepie. I misio. Troszkę wyleniały, ale jest. I łoś. Kościółek w centrum Tromsø i rzeźba matki z dzieckiem. A tu pomnik Roalda Amundsena. Z Tromsø wyruszył w swoją ostatnią podróż chyba na biegun północy, czyli na ekspedycję ratunkową, z której już nie wrócił. Widok na drugą część miasta, czyli tą, po której stronie jest kemping. Tam jest kolejka linowa na górę, skąd jest widok, ale chyba nie pojedziemy ponad 400 koron wjazd. Daliśmy już na ciuchy tylko. A trzeba też jeszcze od nas z kempingu dojść, aż tyle tu nie będziemy. Tam jest widoczna ta katedra. Tu statek jakiś w porcie gigantyczny stoi. Chyba statek, który obsługuje platformy wiertnicze. Chyba że ktoś wie, że to do czegoś innego służy, to niech powie. Wielki most przez ten fiord i z drugiej strony mostu jest też
nasz kemping, czyli na pieszo trzeba przez ten most przechodzić. Autobus kosztuje za dwie osoby 96 koron, czyli za osobę 48 koron i ważny jest 1,5 godziny. To chyba się opłaca wziąć autobus. Jesteśmy teraz w Marinie i takie drewniane pomosty, drewniane budynki. No, czuć trochę klimat, że jesteśmy w Skandynawii. To podobnie w Oslo, nie? Trochę podobnie w Oslo, a jesteśmy 400 km za kołem podbiegunowym, czyli daleko na północy. A tam nowe bloki ładnie wyglądają, a tutaj te takie zabytkowe też fajnie. Wczoraj pogoda, no jak byliśmy na Seni, padało, wiało, a dzisiaj już dużo lepsza pogoda. Też opowiadali, że będzie deszcz, ale padało przez pół godziny i teraz jest ładnie. Jutro w niedzielę zostaniemy na cały dzień tutaj w Tromsø. Idziemy do dwóch muzeów. Odwiedzimy muzea, a w porcie stoi jacht z polską banderą. Też kawał drogi przypłynął. A tam drugi, jeszcze większy, z Gdańska. No jak pięknie. Jak widać na zdjęciu zegarka, słońce tutaj nie zachodzi. Teraz idziemy do Polar Muzeum. Zwiedzimy historię wypraw polarnych, głównie na ich bohaterze, czyli Amundsenie, ale zobaczymy, co tam jeszcze jest. Musimy znaleźć, gdzie jest wejście do tego muzeum. O, tu jest wejście od 9 do 17. Zapłaciliśmy 120 koron za osobę i dostaliśmy przewodnik po polsku, z którego musimy sobie się czytać i sami się prowadzić. Słuchajcie, wszystko wygląda jak prawdziwe. Jak wchodziłam, to myślałam, że tego psa, pokaż tego psa. Że Bo to prawdziwy pies, tylko i wypchany. prawdziwy człowiek. Autentycznie. Strzelby, jakieś żebra, lisy, no polowali i łowili. A jaka Nasza pułapka. Białowieża, nie? Ojej, jaki biedny. I skinarzyli z tego, co zabili. Futra były potrzebne. O, tu biednego reniferka. Ciężkie życie bardzo nie? Psy mieli takie chaty. W chacie ciemno, choć oko wykol. Pieski, haski. Czekaj, tu coś pstryka jeszcze. O, wesła. Słyszysz? Mhm. Boże, jakie warunki mieli, co? No, aby przeżyć. No. No, taka łódź, którą pływali po tych zimnych wodach. I tutaj jest właśnie sala numer 3, gdzie ma I polowali na prezentację. foki. Tak, polowanie fok. W przewodniku wszystko jest opisane, nie? A tutaj foki, skóry fok. A tutaj w muzeum też na brzeżu jest kilka łodzi, które można zobaczyć. Tamta z silnikiem. Tu waga do ważenia. I tam taki stary statek. Nie wiem, czy na niego będzie można wejść, czy nie. Tam dostali kości. Wtedy elektryczne. Niedźwiadki polarne, broń do polowania na miśki. Misiek i pułapka na miśka. A w środku obrzyn i rozstrzeliwał takiego miśka, jak przyszedł coś zjeść. Szkielet morsa Wielki bardzo, i narzędzia do zabijania tych biednych stworzeń. ale wielki. Tu się... A to wyroby z kości z morsa. I przed muzeum jeszcze kolekcja harpunów na wieloryby, dział i kotwic. Także muzeum polarne polecam wszystkim. Każdy, kto w dzieciństwie czytał książki o wyprawach polarnych, a jak nie czytał, to też z chęcią zobaczy, jacy twardzi ludzie kiedyś byli i jak zdobywali ten świat. No.
Jeszcze jak wiedza szła naprzód. Dzięki Jak takim krzyżali wyprawom. granicę Tak. Poznania. Przykład jak z doków zrewitalizowano nam przestrzeń wypoczynkową dla ludzi. Widać stare uchylnie dla statków, wyciągi, a teraz apartamenty wokoło i nie ma już stoczni. I można posiedzieć, sobie książkę poczytać. Się poopalać jak ładna pogoda i zobaczyć jak kiedyś to wyglądało. Woda dochodzi, czyli jest odpływ. Jak jest przypływ. Jesteśmy w planetarium, chcemy obejrzeć pokaz zorzy polarnej, ale mamy jeszcze 45 minut do seansu, więc na razie podziwiamy, jakie tutaj różne są urządzenia do ćwiczeń. O, pokaz jak śnieg, wiatr przepycha. Takie centrum małego odkrywcy tutaj po prostu. W tej chwili wyszliśmy właśnie z planetarium, gdzie oglądaliśmy pokaz zorzy polarnej. Niestety nagrywać tego nie można, ale jak będziecie tutaj w Tromsø, To na warto pewno zobaczyć. koniecznie warto zobaczyć. A tam widok na skocznie narciarskie. Wracamy już na kemping. Przyjechaliśmy autobusem na drugi brzeg i wysiedliśmy koło katedry. Chcemy ją zobaczyć, a jednocześnie pokazać Wam wspaniały widok na miasto. I dalej później po zwiedzeniu katedry wrócimy już na kemping. Tak katedra wygląda w środku. Bardzo nowoczesna, ładny witraż. No i jak to kościół protestancki. Żyrandole jak sople lodu. Wejście do tej wspaniałej katedry kosztuje 80 koron do osoby. Ale już myśmy weszli po to, żebyście wy nie musieli wchodzić. Tak naprawdę nie ma po co tam. Zobaczycie kilka zdjęć ze środka i więcej tam nic nie zobaczycie. Także zobaczyć z zewnątrz i wystarczy. Wróciliśmy z wycieczki do Tromsø. Odpoczniemy, jutro jedziemy dalej w kierunku na Rovaniemi. Ale to już będzie następny odcinek. Zapraszamy na nasz następny odcinek z Finlandii i na razie do zobaczenia w tym odcinku. Cześć! Cześć!